bardzo, bardzo inwazyjne. Krzewy bukszpanu trzeba często przeglądać, zwłaszcza w głębi. Dzień dobry kochani. My już jesteśmy na wsi. Ruszamy z kolejnym odcinkiem. Witajcie na kanale Dookoła Nas. Ja na imię mam Mirek. Idziemy do Beaty. Ona tam coś działa przy bukszpanie. Pewnie sprawdza, jak tam ćma bukszpanowa, czy jeszcze grasuje, czy już nie. Chciałem wam powiedzieć, że w dzisiejszym odcinku poruszymy temat ćmy bukszpanowej, bo w wielu ogrodach jest to utrapienie. No i jak, Beatka? No patrzę na, czy są jakieś efekty No i co? oprysku. Wiesz co? Chyba się zatrzymało. Nie widzę, żeby były. No to dobrze. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Ćma bukszpanowa występuje w Polsce od około 2012 roku. To motyl nocny, gatunek szkodnika, który pochodzi z Azji. Szybko się rozprzestrzenia i jest bardzo, bardzo inwazyjny. Krzewy bukszpanu trzeba często przeglądać, zwłaszcza w głębi, gdyż właśnie najczęściej samice składają jaja w środku. Jedną z pierwszych oznak, że ćma zaatakowała bukszpan, są nadgryzione młode liście, gdyż gąsienice żywią się właśnie liśćmi oraz pędami i tak naprawdę wszystkich gatunków bukszpanu. A ich działalność na bukszpanie widoczna jest gołym okiem, gdyż gąsienice są naprawdę bardzo żarłoczne. Oznaką jest również przędza przypominająca pajęczynę oraz odchody gąsienic. Kiedy już ta wredota pojawi się na bukszpanie, to trzeba naprawdę bardzo szybko, natychmiast, bez mała, zareagować. Jak pozbyć się ćmy bukszpanowej? Zwalczanie biologiczne lub chemiczne przy użyciu specjalnych preparatów lub też domowe sposoby, o których powiemy w dalszej części odcinka i oczywiście zostańcie z nami. No i jak? Powiesz nam, co sadzisz? Werbenę patagońską. O matko. Dostaliśmy od naszych sąsiadów. Teoretycznie za rośliny się nie dziękuję, ale A dlaczego się nie dziękuję za no, rośliny? podobno to przynosi pecha, że To nie roślina dziękujemy. nie rośnie. Znaczy nie dziękujemy, wiemy, że ze szczerego serca dane, więc będzie rosło. I przy okazji pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie sąsiadów. Także no, mam nadzieję, że tu one się w ogóle pięknie prezentują, bo one są takie subtelne, o właśnie, ażurowe. Więc myślę, że tu będą ładnie wyglądały. Ale nie wiem, czy pamiętacie, niektórzy z was może oglądali kilka odcinków wstecz, to był bodajże 36 odcinek. Jakbyście chcieli, to wróćcie tam, zajrzyjcie do tego odcinka, tam więcej Beata mówi na temat właśnie werbeny. Patagoński, Tak jest. bardzo fajna roślinka, pięknie się prezentuje w ogrodzie. Zapraszamy do oglądania innych odcinków. Zobaczcie, Beatka czyści rynny, ponieważ spada bardzo dużo liści z tych brzus i rynny mamy praktycznie zapchane i tak naprawdę raz w tygodniu to powinniśmy czyścić. Zobaczcie, ile tego jest na ziemi. To wszystko już Beata zrzuciła z góry. Jak idzie? Dobrze, Od cholery tego jest, nie? od cholery tu jeszcze jest, nie wiem dlaczego jeszcze te nasiona z tych brzus jeszcze ich jest od diabła. No bo jeszcze spadają. widocznie jeszcze fruwają. Aż się dziwię, że do tej pory one są. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to. Że ty się boisz wysokości. To wszystko byłoby ok. No, dajesz radę. A drabina stabilnie stoi? No zależy jak ją się postawi.
czasami się majta. I teraz mycie pod ciśnieniem. Proszę? Teraz myjesz pod ciśnieniem, tak? A to tak, pozbywam się tych resztek, których nie mogłam wydłubać tak ręką. Dobrze idzie, bo mamy duże ciśnienie wody w wężu. No tu jest wyjątkowo duże to ciśnienie. Bardzo. Wyjątkowo. Ponad 6 atmosfer. A skąd wiesz? No bo kiedyś mierzyłem. Wracając do ćmy bukszpanowej, a konkretnie do metod domowych zwalczania jej, można wspomnieć o spryskiwaniu silnym strumieniem wody przy pomocy węża ogrodowego, na przykład podczas każdego podlewania. Mocny strumień bardzo dobrze powinien zmyć gąsienice, zrzucając je na ziemię, gdzie powinny po prostu zginąć. Zabieg warto powtórzyć przynajmniej raz w tygodniu. Trzeba również pamiętać o tym, aby strumień wody był skierowany do środka krzewu bukszpanu, gdzie najczęściej ćmy składają jaja i gdzie wylęgają się właśnie gąsienice. Inną metodą jest oprysk z octu. Jest to metoda prosta i ekonomiczna. Wystarczy wymieszać litr wody ze 100 ml octu jabłkowego i dodać do tego kilka kropel płynu do naczyń, a następnie rozpylić na liściach bukszpanu. Następną metodą jest obsypywanie krzewów bukszpanu mąką i tutaj tą metodę Państwo polecaliście nam, widzowie, pod filmami w komentarzach. My skorzystaliśmy z tej metody, bardzo dziękujemy. Zobaczymy, czy uda się uratować te bukszpany i oczywiście na to liczymy, że się uda. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Inną metodą do zwalczania ćmy bukszpanowej jest wykorzystywanie roztworu szarego mydła. Aby przygotować taki roztwór, należy rozpuścić 100 g szarego mydła startego na tarce w 5 litrach gorącej wody. Tak przygotowany roztwór należy ostudzić, przelać do opryskiwacza i opryskać krzew bukszpanu. Można wykorzystać również tytoń do opryskiwania bukszpanów. Zrobić po prostu wywar z tytoniu. Przygotujemy go w ten sposób, że pół kilograma liści tytoniu zaparzymy w 5 litrach wrzącej wody. Taki wywar zostawiamy na dobę, po czym przecedzamy, rozcieńczamy wodą, czyli pół litra wywaru z tytoniu na litr wody. I takim preparatem to krzewy opryskujemy. Oprysk można powtórzyć 2-3 krotki po 2-3 tygodniach. Na szczęście rodzime gatunki ptaków zainteresowały się ćmą bukszpanową, żarłocznym tym stworzeniem. Ćmę bukszpanową zjadają sikorki, wróble, mazurki, zięby, bogatki. I do ogrodu łatwo je przyciągnąć, wieszając po prostu budki lęgowe. Ćmę bukszpanową zjadają również kury. Reasumując, zwalczanie ćmy bukszpanowej może być skuteczne pod warunkiem, że zastosujemy odpowiednie metody i preparaty i zareagujemy w odpowiednim momencie, czyli natychmiast, jak tylko zobaczymy działalność ćmy. Życzę powodzenia. Zobaczcie, jak nas przywitał poranek. Pada. I to dość mocno, już teraz trochę mniejszy. A Beatka tutaj urzęduje, jaka zadowolona, że pada? Cieszę się bardzo, bardzo się cieszę z tego, że pada. Ja nie pamiętam, kiedy tutaj padał deszcz. No. Nie pamiętam. No i cieszymy się z tego powodu. Radość jest ogromna. Nareszcie jest czym oddychać, no i rośliny trochę Tak, odetchną, odżyją, prawda? tak. Zobaczcie jeszcze raz. Wąż leży tutaj przygotowany do podlewania. Szlauch. 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 Ale dzisiaj nie skorzystamy. No i dobrze. Węża. Lepszy Nie ten będziemy deszcz. poznało, Lepszy taki oczywiście. deszcz niż podlewanie.
Znaczy podlewanie też jest ważne, ale deszcz lepszy. Kochani, Beatka zaproponowała, że zrobimy krótki spacer po działce. No i co? Prosimy o prezentację. Tada! Proszę bardzo. Hortensja bukietowa o nieznanej nam nazwie. Przepiękna. Jak to nieznane nazwie? Bukietowa. No nie, ale one mają jeszcze swoje nazwy. Konkretne. Bukietowa to jest ogólna nazwa. I ty nie wiedzieć. Nie wiedzieć. Jak zwykle nic nie wiedzieć. No bez Ale przesady. dostaliśmy i nie wiemy. Ale jest cudnej urody. Przepiękna. Idziemy dalej. Tutaj szpaler, pęcherzyca i dereń. Mnie się bardzo podoba to zestawienie. Oczywiście nasza wina, bo są za gęsto posadzone, ale to były nasze początki. Tutaj na działce kupiliśmy po prostu 3 patyczki, cieniutkie, chudziutkie patyczki. I nam się wydawało, że nieduże urosną. I nie zdawaliśmy sobie Tak. sprawy, że urosną aż tak wielkie. No i co? No i teraz się okazało, że za gęsto posadziliśmy. Pamiętajcie, nie sadźcie aż tak gęsto, bo to rośnie. Ale żałuję jednej rzeczy, że nie kupiliśmy więcej i nie zrobiliśmy całego szpaleru właśnie na tle tego brzydkiego płotu betonowego, żeśmy nie zasłonili całego tego płotu. Ale- Trudno jest jak jest. No dobrze, no ale są inne rzeczy jeszcze. A tam w głębi Gdzie? hosta. A, tak, hosta. Cudna, piękna. Mnie się właśnie najbardziej podobają te duże, takie z tymi dużymi liśćmi. Najbardziej. Znaczy, lubię wszystkie, podobają mi się praktycznie wszystkie, ale ja lubię duże. Lubię duże. Tutaj też. Cudko. Też hortensja. Też. I tak przebarwia. Wszystkie te hortensje moim zdaniem właśnie o tej porze, kiedy się tak przebarwiają, w moim odczuciu są najładniejsze. W każdym momencie są ładne, ale może masz i rację, bo one wtedy mają tak No dużo kolorów na sobie. jak najbardziej Dużo zgadzam się, że odcieni. w każdym momencie są ładne, ale teraz mi się wydaje, że są Ona najładniejsze. W ogóle, ona sama w sobie jest bardzo ładna, bo te kwiatki mają fajnie tak rozłożone. Mhm. Piękna jest. Tu rośnie, kochana. Tutaj też ta z tych większych host też mi się bardzo podoba. Ona jeszcze ma takie tutaj kremowe obrzeża. Też bardzo ładna jest. No i tam obok rośnie hortensja. Ta, Tak. och, ona się zrosła po prostu. No szkoda mi jej, szkoda. Trzeba ją Ona koniecznie od przesadzić. momentu, kiedy ją posadziliśmy, to wręcz zmalała. Tak. I była cięta. Koniec. Ale to miejsce jej nie odpowiada. Nie miała nawet ani jednego kwiatu w tym roku. Więc nie, trzeba ją przesadzić gdzieś na tamtą stronę. Trzeba zrobić w ogóle w przyszłym roku na wiosnę miszmasz tutaj, bo to już się zaczęło robić tak nieciekawie. I właśnie uciec z nią z tej strony. No. A tam w głębi są bukszpany. Mączne. Tak. To w związku z walką z ćmą bukszpanową. No i mamy nadzieję, że się uratują. Zobaczymy. No. Wszystko przed nimi i przed nami. Tutaj ta woła brzozolistna, ona też jest ładna. Tak sobie kwitnie takimi malutkimi kwiatuszkami. No i tutaj ta hortensja. No tak. Pink Annabelle. Ale już nie jest. Tak, Ale ona też słabo rośnie. ale nie, była ładna. Jak zaczęła w tym roku, to była przepiękna. Kolor miała śliczny. Mhm. No i tutaj nasza pięknisia. Czyli Piękna jest. Czyli choina kanadyjska. Piękna, ażurowa, cudna. to prawda. Kochani, my już zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Dzięki, że jesteście z nami. Jeśli film Wam się podobał, to zostawcie po sobie jakiś ślad. Mam na myśli komentarz, lajka
No i udostępnijcie, niech znajomi również zobaczą. I prosimy O subskrypcję. Subskrypcję. No, oczywiście. Tak, subskrypcję. jak zawsze, No i kiedy się widzimy? W niedzielę o godzinie 10. jak wszystko pójdzie zgodnie z planem. Pa, dbajcie o siebie. Serduszko na koniec, tradycyjnie.